drugi raz prawdopodobnie już nie przyjada do tego miejsca. A dlaczego? To oglądajcie do końca. To jest mój ostatni dzień w Riwaya Luxury Resort, dlatego chcę wam pokazać jeszcze, jak wygląda lobby bar, jak wygląda recepcja i po prostu, moi drodzy, zapraszam do oglądania filmu i zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Od razu na prawo kierujecie się do recepcji. Tu wam wszystko powiedzą, tu jest miły pan. O, daję serduszko, Do tego pana możecie się zgłaszać w momencie, kiedy chcielibyście lepszy pokój. Mohamed. Tu są wszyscy Mohamedy. Tu macie lobby bar, czyli takie, powiedzmy, z jednej strony poczekalnia, a z drugiej strony wieczorne miejsce na spożywania różnego rodzaju napojów. Tam jest złotnik i ten złotnik czasem śpi. Kierując się na prawo od recepcji, w tym miejscu możecie sobie rezerwować wieczorne kolacje, tyle że musicie rezerwować dzień wcześniej. Czyli rezerwujecie dzisiaj, żeby móc jutro iść do tej restauracji. Szczerze, moim zdaniem to jedzenie jest dokładnie to samo, co na Olu, tyle że w inny sposób podane. Tam jeszcze macie bar i tu wychodzicie na zewnątrz. Macie prawe schody, macie lewe schody, możecie zejść na patelnię. Trzeba uważać i nie chodzić absolutnie na bosaka, bo was poparzy. A wiem co mówię, bo tak było. Tak wygląda raj! دور دور هيا نلعب صفق كف واحد اتنين دور دور هيا نغني تلاتة أربعة هيا هيا. W tym barze początkowo myślał, że oni tylko te kubki przepukują. Tak, przepukują, ale po pukaniu wkładają do zmywarki. Był Rzek tego świadkiem, więc jeśli otrzymacie brudne kubki, to znaczy, że mieliście pecha, ale trzeba po prostu im zwrócić uwagę. Tyle, że się nauczył przez te 8 dni. A kaj tam jeszcze reszta życia, co nie? Tam jest morze. Tu są pokoje. Słuchajcie, ta lewa część, ona była otwarta do użytku dokładnie 2 miesiące temu. Są różne opinie na temat Riwaya Luxury Resort, że jedzenie monotonne, że za ciepło, że brudno, syf i wszędzie chcą dolary. A tak naprawdę trzeba przelecieć samemu i przekonać się na własnej skórze, czy tak jest. Prawda jest taka, że trwa budowa. To jest fakt. A gdzie jest budowa, tam jest i syf, i kurz. Ktoś napisał, że trzeba na głowę upaść, żeby w sierpniu przyjechać na... Siema, cześć. Poloki? Polako? No Polako. Rasia, możesz pozdrowić. О, Господи, поздравляю всех! А с чем? Pozdrawiam. Co? Просто поздравляю всех! Polaków pozdrawiam. Поляки, все! Тут! Jedni narzekają na słońce, że trzeba na głowę upaść, żeby w sierpniu przylecieć do Egiptu, a tak naprawdę temperatura kompletnie nie jest odczuwalna, tym bardziej jak jesteście na basenach czy przy morzu, to przez ta morska bryza nie czuć tej temperatury. No plaża nie należy do najlepszych. Przy Riwaya Luxury Resort na plaży jest uskok. Ja w tym roku wraz z rodziną wybraliśmy baseny, a z racji tego, że 10 dni wcześniej przed wylotem byliśmy w Chorwacji, więc tam był typowy plażing przy morzu. Narzekają, że w Hurgadzie te plaże takie wąskie. Teraz jest godzina 13 i plaża w Hurgadzie jest lepsza i szersza niż na Dominikanie. Fajnie to wygląda, śmiesznie, bo od plaży ją już jest chyba z lekko z 200 metrów i nadal jest płytko. Ale już niedługo przyjdzie przypływ i wszystko wróci na swoje miejsce i w końcu będziemy mieć morze, jakiego my oczekiwali, czyli do samych kolan. Woda w Hurgadzie w sierpniu według mnie ma około 33-34
stopni. Jest naprawdę ciepło i nie jest to przyjemne dla stóp, ale kto co lubi, ale jest naprawdę czysto. Tam dalej już nie da się kierować, bo nie wiem co jest pod tym piaskiem, pod tym bagnem. A tu co? Takich rzeczy nie możecie zabierać do domu, bo grozi kara. W hotelu jest bardzo dużo Polaków, są też oczywiście obcokrajowcy, ale myślę, że dominują nasi rodacy, z czego się bardzo cieszę. Piosek jest ciepły. Mamy dwa światy. Ten świat ładny i świat troszkę brudny, to znaczy bardzo brudny. Za hotelem widzimy dużo odpadów i cholernie dużo plastików na plaży. Myślę, że jak ten hotel wykończą, to zadbają o tę plażę, bo ma potencjał. Godzina temu był odpływ, a już teraz morze jest w stanie pierwotnym, czyli hołda. Są osoby, które mają widok na baseny i są osoby, które mają widok na budowach. Tutejsi ludzie naprawdę są specyficzni i mają na niektóre rzeczy po prostu wywalone. Gwiżdżą, ale chyba po to tylko, żeby gwizdać. Chociaż są pomocni, bo jedno dziecko zaczęło się topić, to ratownik od razu wskoczył po nie. Nie? Jak tam? Come Egypt, Ja? very nice. Ja, jak Mohamed? O, Mohamed! Mohamed, yeah. Kolejny Mohamed, mówię wam, tu same Mohamedy. Jeśli lubicie aquaparki, to miejsce jest Davos. Pokażę wam teraz, jak wyglądają zjeżdżalnie, ale są trochę niebezpieczne, nie dla każdego. Bywały momenty, że ktoś się uderzył. O kurde, ale parzy. To jest chyba najgroźniejsza zjeżdżalnia. Ale plecy troszkę bolą, dlatego uważajcie, bo nie jest tak hop-siup. Dobra, no to nic, skończymy już na dzisiaj. Zostawiam to wszystko dzieciakom, żeby nie blokować kolejki. A ja idę kaj? Na Twitch. Jak nie zdążycie na obiad albo na kolację, to naprawdę się nie przejmujcie, bo między głównymi posiłkami są również przekąski. O, Margarita idzie do pieca i jeszcze wegetariana. I teraz zobaczymy jego uśmiech. Cieszy się. Jest zielono, dbają o te trawniki, dbają o rośliny, leją hektolitry wody. Good tree, good flower. Thank you. Ja. Czasem może was to irytować, że z każdego basenu leci inna muzyka. Mnie to naprawdę bawi. Ja mam jakieś swoje wymagania, ale nie na tyle duże, żeby na każdym kroku marudzić, no nie? Woda w basenie jest ciepło i mokro, ale jest fajnie przyjemnie. Jest tu kilka basenów, prawdopodobnie 9. Są brodziki dla dzieciaków, są dla nich zjeżdżalnie. Jest basen 1,20 m, 1,60 m i jeszcze głębszy.
Twoja przygoda w Egipcie i dlatego przed wyjazdem autokarem na lotnisko mamy możliwość, spokojnie, nic się nie stało, mamy możliwość się okąpania w spa za free. No, ja już jest wykąpany, wypachniony, to mogę wracać do Polski. Dowóz do wszystkich. Może wam pomachają. Thank you very much. Thank you. Bye. Pomachają wam. Pomachają? Ja. Do zobaczenia. O, jak dobrze jest być okąpanym. Opinie na temat Riwaya Luxury Resort były bardzo zróżnicowane, bo jedzenie niedobre, bo pokoje brudne, bo morze za ciepłe i plaża bez piasku. Ich opinii było naprawdę dużo i szczerze mówiąc nastawiał się, że byda zawiedziony tymi wakacjami w Egipcie. Sporo osób do mnie pisze, żeby podzielić się opinią na temat tego hotelu. Was wszystkich zapraszam na moje social media, gdzie w sposób żartobliwy, ale również poważny mówię o różnych aspektach tego hotelu, ale były osoby, które dostały pokoje z widokiem na budowę, na pustostany na dzień dzisiejszy, bo odbywają się tam prace remontowe i tak naprawdę hotel ma potencjał, ale jest to kwestia jeszcze kilku lat, bo słuchajcie, żeby było ładnie, najpierw musi być brzydko i wierzę, że ten hotel w przyszłości będzie miał same pozytywne opinie. My z moją rodziną odpoczęli. Podziebał, że będzie gorszy. Naprawdę. I nie będę wam polecał tego hotelu, bo każdy z nas ma inne wymagania, inne odczucia, inne doświadczenie. Przylatując do Egiptu spodziewaliśmy się gorszych warunków. My osobiście byli zadowoleni, oceniamy ten hotel spoko. A jeśli chodzi o jedzenie, no to sami wiecie, że all inclusive jest dobry tylko i wyłącznie w pierwszym dniu. Brakowało animacji nie było na wysokim poziomie. Można powiedzieć, że ich po prostu prawie nie było. Były, ale bardzo słabe. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Moje wakacje uważam za bardzo udane. Myślę, że gdybym miał drugi raz przylecieć do tego hotelu, oczywiście, żebym przyleciał, ale z racji tego, że naszym priorytetem w życiu, moim priorytetem i priorytetem mojej żony jest to, aby doświadczać nowych rzeczy. Więc moi drodzy, dzięki wam śliczne. Subskrybujcie kanał Niemiec od Reklamy i widzimy się kaś indziej w przyszłym roku. Hej!